Witam Was serdecznie, mam na imię Patrycja i prowadzę projekt Wine Thinking. Jako że interesuję się winem, właśnie wróciłam z pięknej podróży dolnośląskim szlakiem piwa i wina. I wiecie co? Dowiedziałam się o tym, że winorośl uprawia się na Dolnym Śląsku już od XII wieku. Potem oczywiście była długa przerwa i powróciliśmy w latach 2000. A tam, gdzie są winnice na Dolnym Śląsku, również kryją się niesamowite historie. Zapraszam dolnośląskim szlakiem piwa i wina. Winorośl na Dolnym Śląsku jest uprawiana od średniowiecza. Ciężko mi powiedzieć, na jaką skalę to było kiedyś uprawiane, ale informacje o tym, że winorośl tutaj była uprawiana, to są informacje z 1206 roku. Pierwsza informacja o winnicy na wzgórzach Trzebnickich. Jakaś tam pani z Uniwersytetu Wrocławskiego pisała rozprawę doktorską i gdzieś natknęła się na dokumenty XIII-wieczne, gdzie jeden z kupców świdnickich sprowadził winiarza z Moraw, żeby szukał miejsca na posadowienie winnicy. No i akurat tak się złożyło, że znalazł miejsce tam, gdzie obecnie jest nasza winnica. W okolicy koło winiarni posadziliśmy jeszcze szczepy, które według niemieckich badaczy były sadzone na naszym Śląsku, dzisiaj Dolnym Śląsku, przed wojną. I to jest Gutedel, jeżeli dobrze wymawiam. Oraz Auxerrois. Auxerrois, protoplasta, trochę Chardonnay. W Polsce już też parę winnic ma, na Dolnym Śląsku również. A to też po to, żeby zainteresować trochę historią winiarską tak naprawdę Dolnego Śląska, bo ona wbrew pewnie może powszechnej niewiedzy istniała do wojny dość mocno. Wokół Ślęzy, góry Ślęży było bardzo wiele winnic. Niedaleko jest Henryków, gdzie też były winnice, w Tomicach były winnice. W okolicy było dość znaczne ilości i chcemy to przypomnieć i o tym opowiadać. Winnica Celtica. Celtica od najstarszego w Polsce miejsca pobytu Celtów. Tutaj właśnie pod Ślężą. Lud, który przyniósł między innymi tutaj do nas takie wynalazki jak koła żarnowe, koło garncarskie, ale także, co się bardzo wiąże z winiarstwem, sztukę wyrabiania beczek. Ta winnica od samego początku miała nazwę Celtica, natomiast Sabat to jest brand, którym opatrzyliśmy nasze wina, a Sabat to nawet lokalna ludność niecała wie, to jest pierwsza historyczna nazwa Sobótki. Sabat, źródło słów tego słowa, to jest po prostu sobota, a w sobotę odbywały się tutaj targi. Nie powiem, że na pewno, natomiast dużo osób wierzy, że tutaj rzeczywiście nadal te pradawne moce i pradawne duchy na tej górze mieszkają. Odbywają się zresztą regularne zloty takich osób. Nasza ta działka, na której w tej chwili jesteśmy, właśnie sąsiaduje zaraz z Będkowicami, gdzie jest duże stanowisko archeologiczne, gdzie są starożytne kurhany. No i tak naprawdę w ogóle na samej Ślęży jest sporo takich pozostałości. Jest ten krąg kultowy wokół samego szczytu Ślęży. Także tych miejsc jest sporo i nadal ludzie tutaj przyjeżdżają. Tutaj, powiedzmy, mniej więcej przez ten teren przebiega szlak rowerowy, który łączy Morze Bałtyckie z Adriatykiem i to właśnie warte podkreślenia, że ten szlak rowerowy nie dość, że tutaj przebiega przez wzgórza Trzebnickie, ale też i przez region Moraw i później dalej Słowenię i z tego co pamiętam tam jeszcze gdzieś tam w okolicach Puli chyba kończy się. Wioska niesamowicie stara. Pierwszy kościół w X wieku tutaj powstał z nadania Mieszka I. Obecny kościół z XIV wieku, pielgrzymki do źródeł tutaj potwierdzone od XII wieku, także kawał historii. To jest dość istotny, chyba najistotniejszy punkt. Mówi się nawet o Jakubowie, że to jest takie polskie Santiago. Ten szlak do Santiago de Compostela właśnie.